nasze bogacenie się jest szkodliwe dla równości i środowiska? Takie pytanie nasuwa się i wynika z myśli Kuznetsa. I tej właśnie przyjrzymy się w tym filmiku. Zapraszam. Szymon Kuznets nie tylko sam dostaje ekonomicznego Nobla w 1971 roku za empirycznie ugruntowaną interpretację wzrostu gospodarczego, ale inicjuje szeroką dyskusję na temat relacji między strukturą gospodarczą i społeczną oraz procesem rozwoju. Umożliwia też badania innym ekonomistom, gromadząc dane dla dochodu narodowego krajów rozwijających się. Kuznets zaliczany jest do modernistów, co można rozpoznać po tym, że skupia się na ogólnych prawach rozwoju, czyli w jednej ścieżce. Najważniejszą taką regularnością, którą odkrywa, to to, że wzrost gospodarczo początkowo przyczynia się do nierówności ekonomicznej, a potem do jej ponownego spadku. Stworzył w tym celu w 1955 roku tak zwaną hipotezę odwróconego U, obrazującą relację między wysokością dochodu a nierównością. Znajdziemy to w jego dziele Wzrost gospodarczy i nierówność dochodów. Oparł się na danych z wybranych krajów ubogich, Indie, Sri Lanka, Puerto Rico i zamożnych, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Badał stopień równomierności podziału produktu. Odkrył, że 20% najbogatszych otrzymuje plus minus 45% produktu, 40% najbiedniejszych plus minus 15%. Wraz ze wzrostem gospodarczym, w konsekwencji wzrostem PKB per capita, najpierw spada udział najbiedniejszych, potem wzrasta, przyjmując kształt litery U. Jest to krzywa nierówności w podziale dochodu. Z kolei udział najbogatszych wzrasta wraz ze wzrostem przeciętnego produktu na osobę, potem obniża się, tworząc odwrócone U. Odwrócone U otrzymujemy, zostawiając poziom dochodu na osi X współczynnikiem Gini na osi Y, mierzącym nierówność. Co to oznacza? To, że kraje o niskim, na przykład afrykańskie, i wysokim dochodzie, Europa, będą bardziej równe niż te o średnim dochodzie, kraje latynoskie. Tu warto pamiętać o tak zwanym efekcie latynoskim. Bez krajów latynoskich nie uzyskalibyśmy kształtu U czy kapelusza Małego Księcia, a krzywa byłaby bardzo poszarpana. Ogólnie trudno mówić o tej teorii, o silnych fundamentach empirycznych. Refleksje na ten temat zostały przeniesione na środowisko naturalne, doprowadzając do powstania tzw. środowiskowej krzywej Kuznetsa, Environmental Kuznets Line. Zgodnie z nią kraje zacofane, mając niski poziom dochodu, zanieczyszczają środowisko w niewielkim stopniu. Wraz ze wzrostem uprzemysłowienia zanieczyszczenie rośnie, tworząc wypukłość odwróconego U, tu jesteśmy, a potem spada, gdyż dla ludzi może być coraz ważniejsze, wyższa potrzeba w piramidzie potrzeb Maslowa, stan środowiska naturalnego. Zatem im wyższy poziom dochodu w społeczeństwie, tym początkowo wyższe zanieczyszczenie, a potem mniejsze. Wielu autorów to zakwestionowało, część jedynie uzupełniła, wskazując, że kiedy krzywa zakręca, zależy to od stopnia nierówności w społeczeństwie. Im większa nierówność, tym ta krzywa opada później, nie tak, tylko tak. Inni odrzucili środowiskową krzywą Kuznetsa jako nie mającą potwierdzenia w danych empirycznych. Według nich konsumpcjonizm wcale się nie zatrzymuje, ale rośnie. Jest to szczególnie zauważalne w społeczeństwach współczesnych, w których wiara w przejście od pucybuta do milionera, na przykład w USA, jest szczególnie silna. Zachodzi tutaj opisany przez ojca instytucjonalizmu Veblena efekt. Następuje próba doścignięcia wyższych klas poprzez konsumpcję, kupując sobie niejako wyższy status społeczny.
Niektórzy autorzy uważają, że zjawisko to napędza prosty fakt: zdolność do przerzucania ciężarów brudnej produkcji, negatywnych efektów zewnętrznych na biedne kraje. To dokonuje się nie tylko między państwami, ale w ich obrębie. Odpowiedzialni za gros wydatków konsumpcyjnych bogaci żyją w osiedlach i lokalizacjach bardziej atrakcyjnych środowiskowo. Mówi się tutaj o nierówności środowiskowej, która pogłębia się wraz z nierównością dochodową i majątkową. Mechanizm wymyka się z kontroli, gdyż czyste środowisko to nie dobro prywatne wyższego rzędu, ale publiczne, którego dystrybucja nie może dokonywać się na wolnym rynku, a wymaga współdziałania państwa, instytucji i państw między sobą. Przykładem mogą być wysiłki na rzecz realizacji strategii wzrostu zrównoważonego. Rozwiązaniem tego dylematu wzrost czy środowisko było być może zastosowanie innych miar pomiaru dobrobytu, uwzględniając kapitał naturalny, korygując na przykład PKB o ślad ekologiczny, obliczając tak zwany zielony produkt, korzystając z innych alternatywnych koncepcji dobrobytu. Można by było się bardziej skupić na wyodrębnieniu podstawowych potrzeb ludzkich niż na samej wartości produkcji wyrażonej w cenach rynkowych oraz nierówności społecznej. Dziękuję za uwagę.